Barwy ochronne to jest film, który toczy się na zjeździe językoznawców, na zjeździe studenckim, który to zjazd odbywa się w jakimś takim uniwersyteckim ośrodku. Zdjęcia kręcono nad Świdrem, niedaleko Warszawy. I poza tym, że mamy tutaj parę głównych bohaterów, Jacka Kruszewskiego, młodego asystenta, i Jakuba Szelestowskiego, statecznego docenta. Ten ostatni grany przez Zbigniewa Zapasiewicza, który etatowo objął rolę docenta we wszystkich filmach, znaczy przesadziłam oczywiście, ale w wielu filmach nurtu kina moralnego niepokoju. A z kolei w roli Kruszewskiego młody, debiutujący Piotr Garicki, że ten film to jest pewne tour de force między tymi dwoma bohaterami, to niezależnie od tego wszystko to jest pokazane na tle scenek rodzajowych właśnie z tego zjazdu językoznawców. A więc widzimy jakiegoś koszmarnego prorektora, którego gra Mariusz Dmuchowski, który jest otoczony świtą i właściwie dla którego przyjazd no niemalże maluje się trawę na zielono, a tak naprawdę uruchamia basen siłami studenckimi, rzecz jasna, wyłącznie po to, żeby on mógł do tego basenu sobie skoczyć. Widzimy jakby mechanizmy, które sprawiają, że pewni wykładowcy trwają na posadach mimo ewidentnej głupoty. Widzimy pewną podrzędność wręcz pańszczyźnianą pomiędzy studentami a wykładowcami. Tutaj jakby wehikułem, który pozwala nam to zobaczyć, jest z jednej strony postać docenta Szelestowskiego i o tym zaraz, ale z drugiej strony pojawia się też figura takiej studentki angielskiej, którą gra Christine Paul Podlaski, rzeczywiście no, polonuska, znaczy córka emigranta powojennego, i aktorka, która przyjeżdża tutaj do Polski i w Polsce pracuje jako aktorka. I no, trochę tak jest, że gra siebie, gra właśnie Nelly, studentkę, która ma doświadczenie ze studiowaniem poza granicami Polski, ze studiowaniem na Zachodzie i w związku z tym ma doświadczenie ze strajkami studenckimi, takimi jak taki, który polega na tym, że się siada i się nie, typu sit-in, że się siada i się nie wpuszcza. Proszę pamiętać, że to jest rok 76, a więc nie tak daleka jest właśnie pamięć lat 60., które w kulturze Zachodu są okresem niepokojów młodzieżowych przeciwko starym, przeciwko wszystkim, którzy są powyżej 30. I zdecydowanie Christine, a czy właściwie Nelly filmowa taką jest postacią i ona tutaj jakby jej osobowość dosyć silnie wydobywa to hierarchiczne i zupełnie odmienne środowisko polskie, gdzie ona twierdzi, że to jest tak, że jak się nam asystent nie podoba, to wylatuje. A asystent mówi, to może tak jest na Zachodzie, ale w Polsce tak nie jest. W Polsce jak mi się student nie podoba, tak, znaczy w domyśle, to wylatuje. I rzeczywiście jakby ten układ jest tutaj gdzieś obiektem namysłu, ale to, że my możemy się w to środowisko w taki powiedziałabym przyrodniczy sposób wgłębić i je obserwować właśnie niby żabę pod mikroskopem, zawdzięczamy no, znowu pewnej paradokumentalnemu sposobowi prowadzenia narracji, ale też postaci tego docenta Szelestowskiego, który od razu widzimy go w pierwszej scenie, w której jest pokazany, widzimy go jako obserwatora przyrody, który chodzi z aparatem fotograficznym i fotografuje ptaki i z równą przyjemnością, z jaką oddaje się obserwacji świata przyrody, oddaje się również obserwacji przygód młodego asystenta, którego prowokuje na wszystkie możliwe sposoby, żeby, no właśnie, żeby mieć przyjemność z tego, żeby mieć frajdę, żeby patrzeć, jak się chłopak męczy, żeby wypróbować jego moralny kręgosłup, jak bardzo da się on naciągnąć i co z tego wszystkiego wyniknie. Jest też taka kapitalna scena, proszę zwrócić uwagę, jak to jest zrobione, kiedy rozpoczynają się referaty na tym zjeździe językoznawców i studenci zaczynają czytać tytuły tych wystąpień, już same tytuły mogą człowieka jakby uśpić, natomiast wzrok Szelestowskiego w tym momencie kieruje się w stronę akwarium z rybkami i w ścieżce dźwiękowej bąbelki z tego akwarium absolutnie zagłuszają wypowiedzi młodych językoznawców i to jakby też dosyć jednoznacznie daje nam sygnał co do tego, jak bardzo interesujące są te wystąpienia, ale też co myśli na temat tej rzeczywistości docent Szelestowski. I tak jak Państwu mówiłam, no, jeszcze ten przyrodniczy wątek jest poszerzony o takie dwie rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na czołówkę.
tam się różne zwierzątka pojawiają, jest muzyka Wojciecha Kilara i widać takie zwierzęta jak z takiego jakiegoś albumu zoologicznego. No i sam tytuł, barwy ochronne. To jest jakby nawiązanie do strategii mimikry, która pozwala zwierzętom przetrwać w nieprzyjaznym środowisku. I niewątpliwie właśnie jako takie środowisko jest ta wspólnota naukowa wyizolowana, tak jak wspólnota artystów w personelu, jako takie środowisko jest przedstawiona i jako takie środowisko jest śledzona. Ale tak jak Państwu powiedziałam, na pierwszy plan wydobywa się nie ta obserwacja, taka powiedziałam, socjologiczna, tylko konflikt, czy też nieustająca dyskusja pomiędzy tym asystentem Kruszewskim a docentem Szelestowskim. Asystent jest człowiekiem pełnym, mimo jakby sugestii, którą wygłasza do tej Neli, że właśnie tutaj asystent ma pełną władzę. Zresztą widać, że on czerpie pewną przyjemność z tej władzy, z tego, że właśnie studenci mówią do niego: dzień dobry, panie magistrze. Tak się kiedyś mówiło. W tej chwili w ogóle nie ma etatu asystenta właściwie dla ludzi przed doktoratem i już na pewno nikt nikogo nie tytułuje panem magistrem, więc jakiekolwiek były Państwa własne obserwacje z jakby tej hierarchicznej struktury uniwersytetu, to niewątpliwie jakby pewne rzeczy jednak się zmieniły. No ale sam siebie młody ów bohater uważa za człowieka idealistycznego, otwartego na innych i również za takiego, dla którego no, kariera zawodowa, kariera naukowa, intelektualna nie ma związku z tym, czy lubi mnie rektor, czy lubi mnie dziekan, czy ktoś tam, czy pani Jadzia źle o mnie myśli i tak dalej, i tak dalej. I w tym sporze z docentem, docent przyjmuje postawę nauczyciela, mentora, który usiłuje mu powiedzieć, po pierwsze, świat jest właśnie taki, że ma wszelkie podstawowe i zasadnicze znaczenie, czy rektor cię lubi. Bez lubienia rektora nie masz żadnych szans na karierę naukową. A po drugie, to, że ty się z tym nie zgadzasz, to jest twoja poza. Ty tak naprawdę nie jesteś wcale człowiekiem, nie wiem, szlachetnym, po prostu wolisz chować głowę w piasek i nie widzieć tego, co jest oczywistym obrazem tej rzeczywistości. Znowu Dobrowna-Daberg porównywała strukturę tego filmu do dialogów platońskich. Jak Państwo pamiętają, one są tak skonstruowane, że Sokrates zadaje dosyć naiwne pytania kolejnym swoim rozmówcom, po to, żeby oni sami w procesie tej rozmowy doszli do tego, jaka jest prawda o rzeczywistości. No i też to porównanie z dialogami platońskimi jest takie, jak powiedziałam, mocne, ale też dialogi platońskie są mocne, bo tutaj mamy jakby dojść do rzeczywistej prawdy o rzeczywistości. To jest metafizyka, to jest pewien system, który mówi nam, jak jest i jak nie jest. I jeżeli to porównamy z tym filmem Zanussiego, to znowu mamy te fundamentalne ambicje, o których Państwu opowiadałam. To znaczy mamy ambicje, żeby powiedzieć, jak jest, jak nie jest, kto jest dobry, kto jest zły, kto ma rację, kto nie ma racji. A wracając do sytuacji z Palca Bożego, kto jest prawdziwym aktorem, a kto nie jest prawdziwym aktorem. No i proszę jakby zwrócić uwagę, że przecież nie jest tak, że w każdym kinie, w każdym filmie czy w każdym typie kina rzeczywiście sugeruje nam się, że jest możliwe odkrycie takiej prawdy o rzeczywistości. Natomiast w tym akurat tak właśnie jest, chociaż oczywiście można to zniuansować. Ale ten moralny niepokój tutaj, w kinie moralnego niepokoju zakłada, że no właśnie, że są jakieś wartości moralne, które można odkryć, że są jakieś prawdy o rzeczywistości, których należy poszukiwać. I to jest też pewnie ten drugi wymiar Zanussiego zainteresowania jakby środowiskiem inteligenckim. Bo z jednej strony, tak jak Państwu mówiłam, służy to takiemu krytycznemu spojrzeniu na to środowisko, właśnie też skompromitowane pomarcowo, pełne ludzi, którzy właśnie nie zostali wyrzuceni z pracy. I dlaczego nie zostali wyrzuceni z pracy? To oczywiście nie jest jakby powiedziane, że właśnie wszyscy dobrzy zostali wyrzuceni, a zostali sami źli, bo też nikt tego nie twierdzi, ale jakby ten problem
uczestnictwa w strukturach, które zostały jakoś skompromitowane, jest nieustannie problemem, który gdzieś tam w tle pobrzmiewa i który jest sugerowany na wszystkich możliwych poziomach. Ale z drugiej strony to naukowe zainteresowanie Zanussiego znowu wynika z tych ogromnych ambicji. Z tych ambicji powiedzenia prawdy o świecie. W jego filmie Iluminacja młody bohater studiuje fizykę. No bo fizyka w latach 60., na początku lat 70. Dawała pewną nadzieję zrozumienia istoty rzeczywistości. Fizyka to była bomba atomowa, ale fizyka to też była, a więc taka obietnica, no, zagrożenie zgładzeniem rzeczywistości, ale też takim momentem objawienia, takim błyskiem, który mówi nam, jak jest, a więc fizyka. W strukturze Kryształu bohaterowie też są właśnie naukowcami i ten z nich, który jest prezentowany, który rezygnuje z kariery akademickiej właśnie i który wycofuje się gdzieś do takiej samotni na prowincji, znowu tutaj te wątki, o których Państwu wcześniej mówiłam, marginalizowania, odkrywania prawdy tam, gdzie najciemniej, widzi ten szerszy obraz, to znaczy widzi relacje pomiędzy naukami ścisłymi, a właśnie filozofią, świętym Tomaszem z Akwinu, prawdą taką rozumianą, nie wiem, religijnie. Sam tytuł z kolei Iluminacji to jest przecież kwestia oświecenia, zyskania oświecenia, znowu teologicznie rozumianego. Więc, a z kolei językoznawstwo w barwach ochronnych, no to też jest taka wielka nauka tamtego okresu, lat 70. z kolei, która za sprawą rozmaitych ustaleń, odkryć w tej dziedzinie obiecywała wyjaśnienie tego, jak funkcjonuje ludzki mózg, tego, jak my pojmujemy rzeczywistość. I znowu tutaj proszę zwrócić uwagę na referat jednego ze studentów, tego najbardziej niesfornego, który wygłasza jakąś w ogóle zdumiewającą teorię na temat tego, że język nie jest arbitralny, czego Państwo się mogli uczyć na rozmaitych zajęciach językoznawczych, tylko że istnieją pewne, no jakby to powiedzieć, naturalne powiązania między słowem a rzeczywistością, które, co da się udowodnić w ten sposób, że jeżeli ja teraz bym Państwu powiedziała jakieś słowo po japońsku i zapytała, czy ono znaczy góra czy dół, to większość z Państwa odpowiedziałaby poprawnie. To jest jakby, no ja tutaj nie podejmuję się rozstrzygnięcia tego problemu, to zresztą przecież Zanussi również nie, to jest jakby dzieło filmowe, w którym to ma wartość anegdotyczną, fabularną. Natomiast właśnie sam fakt, że tego rodzaju problemy są poruszane i są rozstrzygane i że mamy nawiązanie do dialogów platońskich, a tu by pewnie też można było nawiązać i do Fausta i można byłoby nawiązać do Nafty i Settembriniego z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, którzy walczą o rząd dusz nad młodym, przeżywającym przedłużoną inicjację bohaterem. Jesteśmy właśnie w kręgu tych problemów i tych kwestii fundamentalnych. Więc na takim jakimś bardzo podstawowym poziomie oczywiście te filmy rzeczywiście zadają takie uniwersalne pytania w rodzaju, no, czy nasze przekonanie o własnej szlachetności nie wynika przypadkiem z tego, że po prostu nie chcemy wiedzieć rozmaitych rzeczy. I to się świetnie da przełożyć na dzisiejsze realia, tak? Nie chcemy wiedzieć, skąd pochodzą rzeczy, które kupujemy, a może właśnie chcemy wiedzieć, w związku z tym jakieś nie kupujemy, a gdyby tutaj był docent Szelestowski, to powiedział, haha, to wam się tylko wydaje, że robicie dobrze, bo tak naprawdę i tutaj by intelektualnie rozłożył całą tę naszą strukturę i bardzo by nam popsuł humor. I to robi właśnie w barwach ochronnych.